Dziś niesamowita historia, która mrozi krew w żyłach, powoduje, że włosy stają dęba i zdecydowanie nadaje się na nie jeden serial, film, książkę, bo to, co wydarzyło się tutaj, w murach tej latarni morskiej opuszczonej, wydarzyło się naprawdę i dziś Wam opowiemy. Po raz pierwszy odkryliśmy tą latarnię już 7 lat temu, właściwie w pierwszym roku naszego pływania jachtem po świecie. Wtedy płynęliśmy w kierunku północnych Bahamów i nagle naszym oczom z dystansu ukazała się latarnia morska na bezludnej wyspie. Okazało się, że nie było wiadomo, czy można tam dopłynąć, bo mapy Bahamów często są niesprawdzone, niepewne. I wtedy wypuściliśmy naszego drona. Dron wskazał nam drogę między rafami. Mogliśmy zakotwiczyć. Przyjechaliśmy tutaj naszym potonem, a wieczorem, kiedy wygooglowałam, co się wydarzyło w tym miejscu, cała w ogóle ekipa, wszyscy stwierdziliśmy, że to jest w ogóle niesamowite, że trafiliśmy w takie miejsce. To co, opowiem Wam historię i oprócz tego zwiedzimy każdy zakamarek tego miejsca, bo jest co zwiedzać. Jeśli cofnęlibyśmy się w czasie, musimy się cofnąć o ponad 150 lat. Rząd bahamski szukał latarników, znalazł dwóch Brytyjczyków, Johna i Stephena. Oboje mieli żony i jako dwie pary miały właśnie tutaj zamieszkać, przypłynąć i to za chwilę miało stać się ich domem. Wiedzieli, że to będzie nowe ich życie i tutaj będą skazani tylko i wyłącznie na siebie. Jak widzicie, wyspa jest po prostu bezludna, jest to sucho. Nie ma tu nic, jest dookoła rafa, nie ma wody, więc życie tutaj jest dużym wyzwaniem, ale dla tych dwóch par była to olbrzymia przygoda i bardzo się cieszyli na samą myśl, że tu zamieszkają. Jak mogło wyglądać życie dwóch par 150 lat temu na takiej wyspie? Po pierwsze, głównym obowiązkiem było utrzymanie latarni morskiej, która faktycznie chroniła statki przed wpłynięciem na rafy koralowe, ale oprócz tego musieli funkcjonować jako ludzie, jeść, żyć. Na Bahamach ciężko uprawiać jakiekolwiek warzywa, owoce, jednak wszędzie jest sucho, więc wszystkie roślinki, które przywiozły z Anglii, nie za bardzo się tu przyjęły, więc głównym pożywieniem było strzelanie do ptaków, których jest sporo, i łowienie ryb. Samą wyspę można zwiedzić dosłownie w 15 minut, ale jest tu naprawdę dużo zabudowań, jak na chociażby potrzeby dwóch par. Jest tutaj na pewno miejsce na kuchnię, jest łazienka, widzimy różne spiżarnie, piękna weranda. Cała struktura w ogóle latarni jest niesamowita, jest przepiękna. Właściwie w każdym pomieszczeniu jest taka ciekawa zabudowa, czyli jest to dziura w podłodze. Po wielu analizach zastanowiliśmy się, co to może być i doszliśmy do wniosku, że musi być to po prostu deszczówka, czyli w każdym miejscu była zbierana woda i dzięki temu była woda pitna. Tylko 2 razy w roku przypływał tu statek i dostarczał im pożywienie i świeżą wodę, jedzenie, leki, tak? I to był jedyny ich dostęp do cywilizacji. Słuchajcie, zanim przejdziemy do tej części dramatycznej, musimy zobaczyć przede wszystkim, jak żyli tutaj ludzie, więc zaczynam od toalety. Okej, czyli mamy tutaj klasyczny wychodek, dosyć duża dziura. Mam nadzieję, że ona się nie łączy z tą wodą pitną. Przetestujemy. To co, słuchajcie, widzieliśmy już toaletę, idziemy zobaczyć, jak się gotowało w tamtych czasie, szczególnie w takim miejscu. Kuchnia, o kurczę. Mamy tutaj różne półki, ale zastanawia mnie bardzo, co to jest, co może być to. Na pewno ktoś z Was może to rozkminić, czy to są jakieś, nie wiem, otwory, śmietnik, wydech, cokolwiek to może być. Ale też jest jedno miejsce, gdzie są przechowywane leki na wypadek różnych chorób. Też tutaj
Są takie miejsca, skrytki. Rząd przygotował się bardzo dobrze. Mamy jeszcze jedno miejsce. W związku, że jest blisko kuchni, tuż za ścianą, to podejrzewam, że jest to chłodnia. Mamy tutaj takie kamienie. Może służyły jako lodówka. Kto wie? Bosko. Ten slip to jest taki wyciąg, jak to można było inaczej powiedzieć, którym właśnie wciągano łódkę z dużego statku, na której właśnie między innymi był towar, który pozwolił im tutaj przeżyć. Tutaj 150-letni pal, który jest cały zardzewiały, który służył jako dźwig, a tutaj widać wyżłobione stopnie, które zdecydowanie służyły do transportu łódki na brzeg. Mała ciekawostka dla fanów historii. To właśnie tutaj Kolumb zakotwiczył, kiedy dotarł do Bahamów. Gdzie historia musi zacząć się troszkę tutaj, wiecie, zmieniać nie taką sielankę, która była na samym początku. Pewnego dnia dziewczyny znalazły w jednym pomieszczeniu trumnę. Okazało się, że trumny były przygotowane na wypadek tego, jeśli ktokolwiek umrze, żeby można było pozbyć się ciał, bo jak tutaj zakopać zwłoki? Mężczyźni uspokajali kobiety, bo oczywiście kobiety spanikowały, jak to trumna, no ale przecież nie da się zakopać zwłok na bezludnej wyspie w piasku. Okazało się, że kilka dni później Anna miała sen. W tym śnie widziała trumnę, która wchodzi do morza, a na brzegu morza stoi dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Podzieliła się tą historią z Mabel i powiedziała: słuchaj, miałam taki sen, że jedna kobieta umiera. Ona na to: no słuchaj, mam nadzieję, że to był tylko sen i takie sny w ogóle nie podobają mi się. Już niby wszyscy sobie zapominają o tym śnie, mija pół roku i nagle Mabel zaczyna chorować i niestety umiera. Jej mąż Stephen wpada w szał, zaczyna obwiniać tę drugą parę, czyli Annę i Johna, o to, że to jest ich wina, że oni się modlili, żeby to właśnie Mabel zachorowała i to ona umarła. I od tego momentu życie na wyspie zmienia się w koszmar. Para już nie może spać spokojnie, Stefan traci po prostu zmysły. Cały czas siedzi gdzieś tam po kątach i ostrzy nóż. W nocy dobija się. Według zeznań Anny i Johna śpią z bronią. Po prostu już ich życie jest koszmarem, nie wiedzą co robić. W międzyczasie Anna zachodzi w ciążę, więc jest dziecko w drodze, tutaj na wyspie, w takich właśnie warunkach. Ale życie latarników trwa. Codziennie prace związane z obsługą latarni są oczywiście realizowane. Anna i John starają się w ogóle nie rozdzielać. Jeśli John idzie zapalić latarnię, to Anna zamyka się w pokoju. Robią to tylko na chwilę. W końcu Anna już jest w zaawansowanej ciąży i nie do końca może chodzić już po tych schodach, które prowadzą na górę, aby tam podpalić lampę. I pewnej nocy John idzie sam, zostawia Annę, zostawia też broń, bo to jest ten moment, gdzie myślał, że Stefan już trochę się uspokoił, ale niestety mija kilkanaście minut i nie wraca, więc Anna się trochę zaczyna niepokoić, gdzie jest jej mąż. Wychodzi z pokoju, bierze ze sobą broń, idzie mimo zaawansowanej ciąży po schodach na górę i nagle słyszy krzyki mężczyzn. Okazuje się, że John i Stefan biją się tam na górze, na balustradzie, krzyczą i nagle jest świadkiem tego, jak niestety dwóch mężczyzn wpada przez werandę prosto na skały. Anna dochodzi do balustrady i widzi ciała na dole, na skałach, na rafie i za chwilę te ciała zostają porwane przez morze i ich nie ma śladu po jej mężu i po Stefanie.
Anna mdleje, budzi się z samego rana i tak naprawdę w pierwszej chwili myśli, że to był tylko sen, ale woła Stephena, woła Johna i żadnych odpowiedzi i nagle zdaje sobie sprawę, że to, co się wydarzyło poprzedniej nocy, nie było to snem. Jest to prawda. Jest z dzieckiem, które za chwilę przyjdzie na świat. Jest na bezludnej wyspie. Wie o tym, że też od tego, co ona zrobi, zależy bezpieczeństwo żeglarzy na morzu, a za chwilę będzie poród. Znajdujemy się teraz w miejscu, gdzie prawdopodobnie Anna właśnie rodziła dziecko i tutaj właśnie zaraz po porodzie straciła przytomność i no niestety w tym czasie latarnia zgasła, a jak na nieszczęście akurat przypływał tędy statek i niestety statek wpadł na rafę. Cała załoga zaczęła się ewakuować do tratw ratunkowych, ale niestety jeden z pasażerów w jakiś tam sposób zawrócił nagle na pokład i w momencie, jak już chciał wejść do tratw, okazało się, że tratwy już popłynęły. No i statek szedł na dno, więc musiał niestety wskoczyć do wody i wymyślił sobie coś takiego, że wziął drewniane krzesło i na tym krześle dryfował. Nagle znalazł się na brzegu, tutaj na wyspie. Był tak zaskoczony, że nagle się tutaj znalazł, jak zobaczył, że jest to latarnia morska. Od razu wbiegł tutaj w mury tego miejsca, zaczął krzyczeć i nagle ku swojemu olbrzymiemu zdziwieniu usłyszał płacz dziecka. Wbiega tu w pomieszczenie i nagle widzi kobietę, która leży nieprzytomna, a tuż obok niej maleństwo, które płacze. Więc natychmiast ruszył do pomocy, ocucił kobietę, zobaczył, że obok jest puszka z mlekiem i nakarmił maleństwo. No i na drugi dzień Anna obudziła się i na początku w ogóle miała różne majaki, myślała, że to jest John i zaczęła mówić: John, to ty, żyjesz, wróciłeś. No ale w pewnym momencie do jej świadomości dotarło, że to nie jest jej mąż, tylko ktoś inny. Alison opowiedział całą historię, jak to właśnie w nocy wpadli na rafę i jest właśnie ocalałam z tego statku. No i od tego czasu Alison pomógł Annie nie tylko zajmować się dzieckiem i zajął się również nią, ale przede wszystkim zajął się latarnią. Jakiś czas później przypłynął tutaj do brzegu statek ratowniczy, gdyż te tratwy w końcu gdzieś dopłynęły i wysłały statek ratowniczy. Ten statek tutaj gdzieś to podpłynął. No i to był ten moment, gdzie Anna, maleństwo i Alison już postanowili, że to już jest koniec tego rozdziału i chcą już opuścić wyspę. Wrócili do Anglii i tam ich przyjaźń zamieniła się w miłość. Więc cała ta historia kończy się piękną historią. Okazuje się w ogóle, że Alison wiele lat wcześniej stracił swoją żonę i dziecko w wypadku i dlatego wyruszył w morze. No i nagle okazało się, że odnalazł nową rodzinę. Piękna historia. Na pewno się zastanawiacie, czy ta historia wydarzyła się naprawdę? No, twierdzą, że tak. Podobno na początku XX wieku z samych ust Ann padła ta historia i została ona zapisana w gazecie w Anglii. Jednak ta gazeta miała bardzo niski egzemplarz i potem niestety została utracona i o mały włos zostałaby utracona na zawsze. Na szczęście kilkadziesiąt lat później historia została znów wydobyta na światło dzienne i dziś oto możemy tutaj w tym miejscu przekazać Wam jej kulisy. I dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Będziemy teraz przez najbliższy czas żeglować po Bahamach, więc zaprosimy Was zdecydowanie do miejsc, gdzie można tylko dopłynąć jachtem, w różne tajemnicze, piękne miejsca, gdzie jest przede wszystkim 100% natury. Dzisiaj mamy trochę więcej murów, ale za chwilę zaraz wskoczymy w różne groty Jamesa Bonda, w świat, gdzie pod wodą są tylko płaszczki i rekiny, a na górze tylko po prostu piasek i turkusowa woda. Do zobaczenia niedługo. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę, wspiera nasz kanał. Do zobaczenia.
Na potrzeby tego filmu warto było to zrobić, bo już to czuję. Uważajcie! Emocje sięgnęły totalnie zenitu. Zostajemy na bezludnej wyspie, odnowimy latarnię morską, stąd będziemy nadawać kolejne vlogi. Segredos venda floresta de luz Pachamama, abre a consciência dos seus filhos a crescer.